Witaj. Wybrałeś tradycyjne golenie i bardzo dobrze zrobiłeś. Ale na początku każdej drogi można się potknąć, można się nawet przewrócić. I tutaj też tak jest. Tradycyjne golenie to jest suma detali, która składa się w jedną całość, wyjątkową całość. To nie jest jakieś nałożenie pianki na twarz i zdrapanie plastikiem. To nie tu. Tu jest jakość, ale żeby osiągnąć jakość, musisz zrozumieć pewne kwestie. I ja Ci zamierzam to powiedzieć. Każdy na początku popełnia błędy i Ty też je będziesz popełniał. Najzwyczajniej w świecie oglądnij, zaobserwuj, pomyśl trochę, bo może to Ciebie dotyczy. Nie popełniaj błędów moich, a jeżeli je popełniasz, stań z boku i zrozum. Może podejść do jakiejś kwestii inaczej, a efekt będzie na pewno dobry. Ten film powstał na podstawie Waszych pytań, Waszych kwestii, które kierujecie do mnie. Więc ja Wam odpowiadam w bardzo krótki sposób, ale treściwie. Zapraszam. Cierpliwość, praktyka. No podstawa. Praktyka czyni mistrzem i tak jest we wszystkim w tradycyjnym goleniu. Także nie ma talentów, które się urodziły od urodzenia i wiedzą wszystko. Nie jesteśmy robotami zaprogramowanymi. Po prostu uczysz się. Wyrabianie piany to jest proces. To nie jest tak, że coś tam wyjdzie. Ślina, nie ślina, leci, nie leci, białe. Jest? Jest. Nie. Producent stworzył określony produkt. Wyrabiaj go zgodnie ze sztuką. Dodawaj powoli wody. Wykręcaj tyle ruchów, tyle obrotów, każde mydło inaczej się wyrabia. Ty też z czasem będziesz je lepiej wyrabiał. Kręć tak długo w tej misce, aż wyrobisz dobrą, gęstą pianę. Nie napowietrzoną, nie wylewającą się z tej miski. Dodawaj trochę wody, ale nie top tego mydła, bo to nie tak działa. Spróbuj poświęcić trochę czasu. Cierpliwość. W tradycyjne golenie to nie jest wyścig. Tutaj nie ma sprintu. Tutaj masz czas dla siebie, a z czasem, kolejnym razem będzie tylko łatwiej, bo będziesz się uczył, bo już zaczynasz rozumieć, o co tu chodzi. To nie jest gotowa pianka, którą wysmarkasz z puszki i jest wszystko w porządku. Tu trzeba sobie zadać trud i coś wyrobić. Ale ta piana z tego mydła, które producent stworzył z wyjątkowych produktów, odda Ci na twarzy, odda Ci w trakcie golenia. Twój czas poświęcony w tej misce będzie później owocował i procentował. Więc miej cierpliwość się uczyć i wyrobić pianę i golić też. To nie jest tak, że szybko, 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 szybko. Tak było w systemówce. Tutaj nie, spokojnie. Nie bój się ostrza. Prawdziwy facet ostrza się nie boi. Ale powoli to rób, spokojnie, obserwuj. Z każdym razem kolejnym będzie łatwiej. Z każdym razem Twoja ręka będzie bardziej pewna. Z każdym razem zobaczysz, że żyletki nie należy się bać. Bo to nie jest nic strasznego. To jest tylko praktyka, którą musisz przejść, żeby zrozumieć i maszynkę, i swoje ruchy, i to, co Ci się na twarzy dzieje. Więc cierpliwość. Po prostu. Cierpliwość i konsekwencja. Detale i podstawy. Jakże ważne. Przechodzisz na przykład z systemówki do tradycyjnego golenia. I to nie działa tak, jak kiedyś działało. Że to bez różnicy, jak zrobisz i tak jakoś tam będzie. To nie jest wyśmiewanie, ale skręcenie dobrej na przykład maszynki, żeby podkładka była w określonej części skręcona szczapką, to nie jest wcale taka prosta kwestia. Dla niektórych, dla początkujących. To tak wcale nie działa, że jak skręcisz, tak skręcisz, ważne, żeby żyletka była w środku, później mówisz snow i to nie goli. Goli. Tylko zwróć uwagę, jak skręciłeś maszynkę. Niby detal, niby śmieszne, no wcale nie. Na początku każdy miał w ręku maszynkę, żyletkę i jakoś trzeba to było skręcić. Dla doświadczonych, tradycyjnie golących to jest taki banał, po prostu odruch. Dla początkującego może to być problem. I już się spotkałem wiele razy, że był to problem. Więc zwróć uwagę od totalnych podstaw, co robisz. Wsadź żyletkę i dobrze skręć maszynkę. To jest pierwsza kwestia. Jeżeli bierzesz pędzel syntetyczny, zawsze na początek polecam syntetyk.
Jest prostszy, jest łatwiejszy w obsłudze i naprawdę tam wystarczy zmoczyć. Wsadzasz do kubka z ciepłą wodą, strzepujesz 2-3 razy, wyrabiasz pianę. Ale zrób to. W momencie, gdy masz suche mydło i suchą pianę, a tylko 3 kropelki, bo youtuber kazał, efekt jest jaki? Nie masz wody. Ta piana się nie wyrobi. Później mi mówisz, tradycyjne golenie nie jest dla mnie, a w ogóle to ten produkt jest jakiś słaby. Piany nie ma. No i nie będzie. Woda w tradycyjnym goleniu jest podstawą. Woda jest na tyle dużą podstawą, że na przykład pędzel z naturalnym włosiem, bo już taki kupiłeś, pośpieszyłeś się, czy to jest dzik, koń, czy borsuk, musi się napić. Wsadź go na wysokość do rączki, trochę minimalnie mniej, do wody, na 15 minut w ciepłą wodę. Niech on się napije, niech on zmięknie, niech on naciągnie wody. Czemu? Bo później dostaje właśnie takie zapytanie. Znowu, tradycyjne golenie nie jest dla mnie, podrażniłem sobie całą twarz. Oczywiście, że tak, bo wyrabiałeś suchym dzikiem, czy suchym borsukiem na twarzy. Bo przecież youtuber tam bierze pędzel i macha po twarzy. W momencie, gdy jesteś młodym mężczyzną, masz młody zarost, młodą, miękką skórę, suchy pędzel, 10 minut machania po twarzy naprawdę potrafi zrobić spustoszenie. Dla doświadczonych śmieszne, ale to w ogóle nie jest śmieszne. To są podstawy, na które powinieneś zwracać uwagę. Zwracaj od samego początku na wszystko. To się tak wydaje, że tu nic nie ma wpływu. Wszystko masz wpływ. Pamiętaj, detale. Obserwacja. Jakże ważna. Ale nie tego gościa tam w lustrze. On jest codziennie taki sam. Chyba że go nie poznajesz, to masz problem. Obserwacja swojego organizmu. Patrz, jak twój organizm reaguje. Patrz, czy na przykład mydło cię podpieka. Jeżeli podpieka, odstaw. Nie jest dla ciebie. Albo się przegryza. Wróć za chwilę, za miesiąc, za 2. Może będzie lepiej. Jeżeli nadal podpieka, do widzenia. Nie jest dla ciebie. Jeżeli masz reakcje jeszcze bardziej uczuleniowe, czerwone, spuchnięta skóra, natychmiast odstaw. Widać, jesteś uczulony na jakiś ze składników. No ale tego ci nie muszę tłumaczyć. To w każdym kosmetyku tak jest. Obserwuj, jak twój organizm reaguje na daną żyletkę. Nie każda żyletka zdaje egzamin u każdego. U ciebie może zdawać egzamin świetnie, u mnie wcale. Jak suniesz po skórze, to czujesz, czy to przyjemne jest golenie, czy ona ci ścina, czy ona cię poszarpuje, czy cię ciągnie zarost. Jeżeli ci ciągnie, nie jest dla ciebie. Dla ciebie jest komfortowe golenie, dla mnie też. I obserwujesz, czy jest łatwo ścinany zarost, czy nie do końca. Coś tutaj nie gra. Wymieniasz żyletkę na inną. Jest masę producentów. Znajdziesz twoją dla siebie. To samo z maszynką. Nie każda maszynka jest identyczna dla każdego z nas. Obserwuj, jeżeli kupisz, czy dana maszynka jest dla ciebie. Czy się dogalasz. Po 1, 2, 3 przejściu sprawdź, jak z twoim zarostem. Czy on dalej jest, czy jesteś dogolony na takim określonym poziomie, który tobie się podoba, który ciebie satysfakcjonuje. Jeżeli jest, to ja się bardzo cieszę. Jeżeli nie, dana maszynka może być nie dla ciebie, bo to nie są twoje preferencje. Przy obserwacji zrozumiesz, czego oczekujesz, co byś chciał, co ci służy, co ci nie służy. Obserwuj, czy ty w ogóle musisz mieć 3 przejścia, bo może wystarczą 2. Jesteś młodym mężczyzną, masz delikatny zarost, a może nie, genetyki nie oszukasz. Jeżeli masz delikatny zarost, jeżeli masz delikatną skórę, przeważnie 2 przejścia bez najmniejszego problemu starczą, żeby się dobrze ogolić. Twój wiek na to wskazuje. Jeżeli potrzebujesz 3, bo masz geny takie wyjątkowe, że już masz twardy, gęsty, mocny zarost, zrób to na 3 i nawet może poprawki. Obserwuj swój organizm, swoje preferencje, swoje możliwości. Obserwuj, co ci służy, co ci nie służy. Obserwuj mydło w misce, jak dobrze wyrabiasz. Obserwuj, jak pracuje żyletka na twarzy, jak pracuje maszynka na twarzy. Nie rób tego bezkrytycznie na zasadzie mach, 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 poszło. To nie tutaj. Tutaj są detale. Im więcej zaobserwujesz, tym więcej zrozumiesz, co jest dla ciebie, a co nie. Ksero. Co ty, Snowy? Mówimy o tradycyjnym goleniu. A ty tu kopiujesz? No właśnie nie. I ty też tego nie rób. Tradycyjne golenie to nie jest kopia. Czy youtuber, którego obserwujesz, którego lubisz oglądać, ma coś na sobie, w sensie zapach,
pianę, dane mydło, daną maszynkę, daną żyletkę i jemu to służy, to nie znaczy, że tobie. Wzbudź sobie ciekawość i zweryfikuj, czy na tobie to służy. Dana technika wyrabiania piany, czy w miseczce, czy na twarzy, to nie jest tak, że jeżeli ktoś w ekranie telewizora wyrabia na twarzy, to ty już też musisz. Nic nie musisz. Wyrobisz sobie to w misce, wyrobisz sobie na twarzy, ty decydujesz, jak wyrabiasz. Jeżeli ktoś się goli daną maszynką, to nie znaczy, że ona jest dla ciebie. Może jest, może nie. W tradycyjnym goleniu nie ma gotowców. Tutaj nie działa wszystko jak gotowiec. Jeżeli dany golący ci mówi na forum, że świetnie ta maszynka działa, bo czytałeś właśnie, jesteś młody, wchodzisz na forum, czytasz, wszystkim pasuje, większość, to mi też będzie. Nie. Jak spróbujesz, to zrozumiesz. W tradycyjnym goleniu nie ma kalki, nie ma ksera, nie ma gotowców, nie ma odbicia lustrzanego. W tradycyjnym goleniu są detale, które są tobie całkowicie indywidualne. Czy to jest pędzel, czy to jest maszynka, czy to jest żyletka, czy to jest krem, czy mydło, cokolwiek. Czy dana technika wyrabiania piany czy golenia. To jest tylko i wyłącznie zapytanie do ciebie. Więc obserwuj. Tak. Wzbudzaj sobie ciekawość. Tak. Testuj. Absolutnie. Ale nie nastawiaj się, że jeżeli ktoś twierdzi, że dana czynność czy dany produkt jest dla niego ewidentnie, to dla ciebie też będzie. Wcale nie musi. Tradycyjne golenie to nie jest ksero. Nie ma dwóch takich samych kartek. Każda jest inna. I ty też jesteś inny. Higiena. Jakże ważna w życiu, prawda? W tradycyjnym goleniu też. Nie ma takiej opcji, że takie dziwne przyzwyczajenia z systemowych rozwiązań, jeżeli chodzi o golenie, opłukać, odstawić. Nie. Taki szajs przychodził tam. Rozkręć maszynkę po goleniu, wyciągnij żyletkę, opłucz dobrze tą żyletkę z resztek mydła pod strumieniem wody, delikatnie, opuszkami palców. Maszynkę weź szczoteczkę do zębów, czy mydło wpłynie, czy płyn do naczyń. 3 minuty trwa szczotkowanie każdej części maszynki, żeby ją oczyścić, żeby była czysta. Opłucz to później pod wodą i wysusz tak zwaną chusteczką higieniczną. Czystą maszynkę skręć i odstaw do stojaka. Nie rób takiej tandety, jaką robiłeś kiedyś. Ucz się od początku dobrych nawyków. Czyli maszynka po każdym goleniu jest rozkręcona, lekko przemyta, wyczyszczona. Nie mów mi proszę, że nie masz czasu na to, żeby maszynkę umyć. Mycie maszynki trwa parę minut. Łącznie z żyletką, wysuszenie. Nie ma takiej opcji, żeby po goleniu maszynka była ufefrolona w tym mydle, które później zaschnie, tam będą bakterie, jakieś nieprzyjemne rzeczy, które później po niby zmoczeniu zaprosisz na twarz. Później możesz mieć zdziwienie. Tradycyjne golenie, jakieś infekcje, jakieś podrażnienia. Jeżeli nie dbasz o higienę, to tak jest. To samo z pędzlem. Nie ma czegoś takiego, że pędzel po goleniu odstawiasz, opłukasz. Opłukaj go tak długo, aż nie będzie tam żadnej piany. Pędzel po opłukaniu, czy syntetyczny, czy z naturalnego włosia, w suchy ręcznik tak długo, delikatnie, nie dogniatając go tam mocno. Na tyle ruchami okrągłymi, kolistymi wycierasz w suchy ręcznik, żeby tą pierwszą wilgoć zdjąć z niego. Ale jeżeli on nie ma mydła w środku i już tą pierwszą dużą wilgoć ściągasz, odstawiasz go sobie czy na stojak, czy na półkę. Czekasz aż przeschnie i suchy wstawiasz do szafki. Ale ta czynność też musi być wykonana, bo higiena jest najważniejsza. Przygotowanie zarostu? Chłopie, nie mów mi nawet, że ty po prostu z dworu. W momencie, gdy przychodzisz, masz zarazki, masz kwestie łojotokowe na twarzy, które pracują, każdy z nas je ma w skórze. I taką koncepcję preferuje, że tylko woda i lachatach. Nie, tak to nie działa. Bierzesz mydło w kostce, w żelu, w płynie, cokolwiek. Każdy środek, który ci nawilży skórę, ale przede wszystkim umyje ci skórę i zarost na twarz. I w momencie, gdy tą skórę i ten zarost przygotujesz, dopiero przystępujesz do golenia. Poświęć te 30 sekund, przecież to tyle trwa, żeby przygotować sobie zarost, zanim przystąpisz do golenia. To są detale, ale jakże ważne. Nie wprowadzaj ostrza
na powierzchnię, która nie jest przygotowana, bo jest zwyczajnie brudna. To, że nie masz czarnego brudu na twarzy, to nie znaczy, że skóra jest oczyszczona, bo nie jest. Higiena jest najważniejsza w tradycyjnym goleniu. Po to je mamy, żeby nabierać jakości. I ty nabieraj jakości. Chyba nie trzeba tego tłumaczyć, ale jednak warto wspomnieć. Wyścig zbrojeń. Nieźle to brzmi, co? Ale właśnie to o to chodzi. Ja wiem, że reklama jest dźwignią handlu. Ja wiem, że są piękne reklamy w AI teraz robione. Ja wiem, że marketing czyni cuda, ale nie ten czas. Na początku tradycyjnego golenia kup sobie ze 2 mydła. Kup sobie maszynkę, ale nie za 200 czy 500 zł, bo przecież reklama kazała, bo sklep cię kusi. Ty nie jesteś w łazience od tego, żeby spełniać sny i marzenia dystrybutorów. Ty jesteś po to, żeby nauczyć się tradycyjnego golenia. Więc na początek nie wiesz nic o swoich preferencjach. Ty nawet nie wiesz, czego ja ci życzę, czy zostaniesz w tradycyjnym goleniu. Ile razy ja nie słyszałem na prywatnych wiadomościach: Snow, ja chcę minimum 500 zł i maszynkę do końca życia. Co ja ci mam, człowieku, doradzić? Przecież ty nic nie wiesz o tradycyjnym goleniu. Kup sobie maszynkę za 40, 50, 60 zł. Nie biegaj po jakieś 200 czy 500 zł. Na to zawsze przyjdzie czas, jak już będziesz wiedział, jaką ty chcesz maszynkę, bo będziesz znał swoje preferencje. To samo z mydłami. Nie jest ci potrzebnych 40 mydeł. Pewnie, jak tradycyjne golenie staje się pasją, może tyle zakupisz. Kto to wie. Ale na początek, jak jeszcze naprawdę ty nie umiesz nawet wyrabiać piany, ty się dopiero uczysz. Kup sobie ze 2 mydła i się na nich skup. Skup się na detalach. Ty nie masz się obłożyć 60 pędzlami, 40 maszynkami i 100 mydeł. Nie ten czas. Na to wszystko będzie jeszcze moment. Na razie skup się na sobie, na praktyce, na technice, na szukaniu preferencji. Na tym, żebyś ty się nauczył maszynką dobrze pracować na twarzy, a później będziesz mógł sobie kolekcję z tego robić. W momencie, gdy się nauczysz wyrabiać określone mydło, pianę z tego mydła, to już jak będziesz wiedział, że każde mydło, które kupisz, już okiełznasz, wtedy będziesz sobie kupował. Wtedy może będziesz miał przyjemność z tego, że masz wiele mydeł. Ale nie wpędzaj się od razu w szaleństwo zakupowe, w wyścig zbrojeń, bo ci kazano, bo przecież reklama mówi. Bo przecież na forum czy na YouTubie pokazują, ile to oni mają mydeł. Ty nie musisz. Może będziesz miał, może nie. Na to wszystko przyjdzie czas. Także na wstępie tradycyjnego golenia nie rób z tego wyścigu zbrojeń. Ego, testosteron. My, mężczyźni, lubimy podnosić sobie testosteron, szukać jego, ale to nie ma tutaj miejsca na to. Chcesz to robić? Proszę bardzo, uprawiaj sport, rywalizuj z innymi lub sam z sobą. Pobijaj swoje rekordy. Idź na siłownię, idź na ring, idź na matę, graj w piłkę, cokolwiek. Uprawiaj biegi, pobijaj swoje rekordy, ale nie w łazience. W łazience nie ma miejsca na to. To nie jest miejsce, żeby rywalizować z kimkolwiek. Czy z kolegą z forum, czy może z youtuberem, bo przecież powiedział mi, że jestem jak dziewczynka w momencie, gdy się golę łagodną maszynką. Ty decydujesz i twój organizm, twoja skóra i twoje preferencje, czym ty się golisz. Jeżeli ktoś ci wmawia, że coś jest do golenia nóg, albo dla dziewczynki, dla chłopców z komunii, to z nim jest coś nie tak, a nie z tobą. Ty i tylko i wyłącznie ty będziesz wiedział, co ci służy. I na tym się skup. A nie odbieraj tego czegoś tak, że jeżeli masz daną maszynkę w ręku, to z tobą coś jest nie tak, bo ona jest za delikatna. Musisz od razu biec w najbardziej agresywne maszynki. To nie jest wyścig zbrojeń. Po czasie zrozumiesz, czy agresja jest dla ciebie, czy wcale nie. Może szukasz balansu, a może po prostu twoje preferencje, twój zarost i skóra i wiek wskazuje na to, że potrzeba jest łagodna maszynka, albo bardzo łagodna. I to nie jest nic złego. To nie jest żaden dyshonor. Czas to zrozumieć. To samo ze sprzętem. Nie ma czegoś takiego, że ktoś ci powie, że na przykład sztuczne pędzle, no to już jest dramat. Bo powinien być tylko borsuk i to najdroższy. Nie.
Na początek w tradycyjnym goleniu właśnie ten syntetyk jest ważny. A jeżeli już będziesz brał doświadczenia, sam zdecydujesz, czy chcesz taki pędzel, czy nie taki. I nie daj sobie wmówić, że maszynka musi być taka, mydło musi być takie, czy pędzel musi być taki. Też nie. Preferencje zapachowe. Ja nie lubię kwiatków i róż, ale może ty lubisz. I co, jesteś gorszy przez to? Że lubisz różany zapach? No nie. To jest twoja sprawa indywidualna. Jakie zapachy preferujesz, jak się golisz, czym się golisz. Nie daj sobie wmówić, że to jest jakaś gradacja męskości. W jakim kierunku tradycyjnego golenia idziesz. Tylko i wyłącznie ty o tym decydujesz. A łazienka to nie jest ring. Tu nie ma miejsca na ani ego, ani podnoszenie sobie testosteronu. Skóra wrażliwa. Hit czy kit? Niektórzy taką mają. Albo z racji wieku, albo z racji genetyki, albo po prostu taka konstrukcja. Co nie zmienia faktu, że najgorszym kitem i hitem jest, jeżeli ktoś sobie kupuje bardzo agresywną maszynkę, żeby za młodu zgolić dosłownie bardzo delikatny zarost, albo bardzo rzadki zarost, albo mając bardzo wrażliwą skórę, ora tą skórę żyletką z otwartym grzebieniem, z dużym zdecydowaniem. Nie rób sobie tego, człowieku. Ty jesteś albo wiekiem jeszcze na tym etapie, że potrzebujesz łagodnej maszynki, albo charakterystyką twojej fizjonomii, że potrzebujesz łagodnej maszynki. I to już chyba udowodniliśmy sobie i przed chwilą powiedziałem, że logika i rozum nakazuje, żeby taką używać. Agresja nie jest wskazana i nie jest potrzebna i nie ma racjonalności żadnej, bo agresja nie goli. Żeby używać takich właśnie maszynek w momencie takich twoich cech osobowych. Wyrabianie pian. Jeżeli masz wrażliwą skórę, młodą skórę, delikatną skórę, nie wyrabiaj 10 czy 15 minut na twarzy pędzlem piany. Wyrób ją sobie w miseczce. Na koniec dokończ na twarzy albo nałóż po prostu. Skóra ci to odda. Wiele razy miałem prywatne wiadomości, nawet ze zdjęciami, gdzie młody chłopak pędzlował 10 czy 15 minut, owszem, ucząc się i bardzo dobrze, wyrabiania piany na twarzy. Efekt był jaki? Efekt był taki, że miał mechaniczne podrażnienie od tego kręcenia na tej twarzy. Jeżeli masz wrażliwą skórę, nie bój się wyrabiać w miseczce. To jest jedyna słuszna droga. I niech ci nikt nie wmówi, że trzeba wyrabiać na twarzy pianę. Bo tak nie jest. Możesz, ale nie musisz. W momencie, gdy masz wrażliwą skórę, nie powinieneś. Po prostu. Tradycyjne golenie ma ci dać przyjemność, a przede wszystkim ulgę twojej skórze. Tradycyjne golenie nie ma cię wkurzać, bo masz masę podrażnień i wszystko jest nie tak. Zrozum to, że im łagodniejsza ingerencja w twoją skórę, tym lepsze doznania z golenia. Nie rób tego sobie. I to, moi drodzy, byłoby na tyle, jeżeli chodzi o tą część poradnika. Pewne rzeczy mogą być dla niektórych kontrowersyjne, dla niektórych nie. Dla doświadczonych są oczywiste, dla początkujących pewnie nie. Ale trzeba powtarzać o takich rzeczach. Trzeba bez końca zaznaczać pewne kwestie, bo dla nas, tych, którzy już się golą latami, to jest oczywisty automatyzm. Dla ciebie może nie być. I właśnie o to chodzi, żeby to mówić bez końca. Oglądnij ten film i zapraszam do golenia. Ja się idę golić, ty też, ale na spokojnie, krok po kroku, a jakoś przyjdziesz czasem. Trzymaj się.